Wróciłem do rodziny, kamper nasz jest względnie sprawny. Mam nową czapkę, bo mamy gości, słuchajcie, moich szanownych teściów. Proszę bardzo. To jest Bogota. Bogota jest stolicą Kolumbii. Ta gęstość zaludnienia w stosunku do Polski jest dużo mniejsza. Jest to dość ciekawe, bo Kolumbia jest naprawdę bardzo przyjemna. To jest do kłucia w dupę żony, dlatego że jak była niegrzeczna, to wtedy dla opamiętania trzeba było ją ukłuć. Kochani, będziemy testować kolumbijskie alkohole. Na zdrówko. Ale będzie. Cześć, nazywam się Łukasz Kasztelan i witam na kanale Przybij Piątaka na końcu świata. Możesz tutaj zobaczyć, jak wygląda życie, ekonomia, zabytki, cuda natury w innych krajach. Naszym celem jest zrobić podróż dookoła świata. Jeśli jesteś zainteresowany poznaniem świata, biznesem, ekonomią, gastronomią, wbijaj na kanał. Bank ląduje Łukasz. 14:55. Bardzo proszę, a my w korku. 20 minut opóźnienia. A on ląduje. Jestem w Kolumbii. Nie chcieli mnie wpuścić w ogóle. Zapytali się, co ja tu robię, dlaczego wyleciałem z Cali, bo ja tu wróciłem. O, a tu jest mi familia. Hejka! Cześć! Co ty, kryminalisto? Nie chcieli cię wpuścić? A w ogóle chyba cię nagrałam, jak lądowałeś tym swoim... Czekaj, bo ja się zamykam, żeby mi ich z tyłu nie otworzył. Wróciłem do rodziny, kamper nasz jest względnie sprawny. Mieliśmy problem ze sprzęgłem, Klaudia miała, bo się gdzieś zakopała i się przypaliło. Ale mechanicy powiedzieli, że jeszcze można jeździć, aż śmierdzi strasznie, nie mam przekonania. Zobaczymy z czasem. Na razie jeździ. Tutaj przyjechaliśmy na taki kemping. Zobaczcie, jak pięknie. Miejsce przecudowne. To jest chyba jakiś park narodowy. Jeździły tutaj głównie ludziuszkładami i tak dalej, bo tutaj raczej się już jeździ szutrem. Słuchajcie, zobaczcie. Stary traktor. Bardzo ładny. Ogólnie tu jest sporo takich pojazdów, trochę na wystawkę. Tam są 2 konie, które należą do nich. Tu są jeszcze 4 konie, które należą do nich. Jest domek na drzewie. Tutaj mieszkają chyba właściciele tego. Ale tutaj też jest ciekawie. Tu jest jeden taki autobus. Wielki, niedziałający. A tu jest drugi taki autobus stary, niedziałający. I tutaj, rozumiecie, w tych 2 autobusach mieszkają sobie na stałe 2 osoby. Po jednym na busa. Tutaj sobie zrobili łazienkę i prysznic. Mają względnie ciepłą wodę, tą z takiego elektrycznego prysznica. Mają też tutaj cielaczka. Zobaczcie, jaki mały cielaczek. Krówko. Tutaj teraz wam pokażę. Czaderski, co? No i jeszcze tu jest stara zabytkowa BMK. No i ogólnie to jest petarda. Populacja Kolumbii to jest dość ciekawe, dlatego że Kolumbia ma populację 52 miliony, ale słuchajcie, ona jest obszarowo prawie 3 razy większa od Polski, czy około 3 razy większa od Polski. Nie sprawdzam tego, że przeliczyłem, tylko po prostu już to wam mówię tak z pamięci, bo kiedyś to sprawdzałem. No a populacja jest tylko jakieś tam, powiedzmy, pół raza większa. Nawet nie. Ta gęstość zaludnienia w takim razie w stosunku do Polski jest dużo mniejsza. Jest to dość ciekawe, bo Kolumbia jest naprawdę bardzo przyjemna. Witamy w stolicy, w Bogocie. Mam nową czapkę, bo mamy gości, słuchajcie, moich szanownych teściów. Proszę bardzo. Klaudia i Julek się cieszą, ja również. Śpimy teraz w piątkę w kamperze, to jest dopiero wyczyn. Także kiedyś wam to może pokażę, jak można upchać jak sardynki ludzi w kamperze. Idziemy coś zjeść i będziemy zwiedzać Bogotę, więc dzisiaj wam coś pokażę i jaram się bardzo moją nową czapką. Dobra jest, nie? To jest, słuchajcie, coś, co występuje też w Tajlandii, to jest mango kito i to się tak tu odrywa to. I to się przełamuje, otwierasz. Pyszna. Trochę jak liczy, bardzo smaczne. Słuchajcie, jesteśmy na głównym placu de Bolivar. Wszystkie się nazywają albo de Bolivar, albo de Armas. I tam z tyłu jest oczywiście parlament, czyli władza ustawodawcza. Jest wszystko, to jest katedra. Ogólnie zabudowa taka raczej zrobiona na starą. I jest tutaj bardzo ładnie, można sobie pokarmić gołębia, jak Julek przed chwilą to robił. I naprawdę jest miło. Jest klimacik, co? Tutaj. Fajnie tu. Ładne mają te murale, nie? No, fajne. Te malowidła na ścianach.
widzieliście na drugiej kamerze, no warto się tu zgubić, słuchajcie, tu jest przepięknie, klimatycznie. Super tu jest, patrzcie. Słuchajcie, Kolumbia słynie tutaj, zwłaszcza ten rejon, też ze szmaragdów. I jesteśmy teraz w takim sklepie i jest tu wzrost tych szmaragdów i są naprawdę za pół darmo, dlatego że cały srebrny zestaw z tymi szmaragdami kosztuje 280 zł, więc jest to chyba bardzo dobra cena, a możecie nawet sobie kupić takie szmaragdowe, wiecie, nieobrobione, powiedzmy, kamyszki i kupicie to za grosze wtedy w ogóle. A zanim przejdziemy do dalszej części odcinka, tylko szybkie zaproszenie. Zapraszam do wszystkich lokali Przybij Piątaka w całej Polsce. Pracujemy ciągle nad rozwojem tej sieci, dlatego zapraszam do lokali, gdzie znajdziesz świetną ofertę, świetne menu, a wszystkie informacje są na przybijpiątaka.pl. Jeśli chcesz prowadzić gastronomię, mieć swój biznes, zachęcam do wzięcia franczyzy Przybij Piątaka. Wtedy ten biznes będziesz prowadził razem ze mną. Zapraszam. W Kolumbii mamy kolumbijskie peso. 1000 peso to jest 1 złotówka. Kolumbia ma swoją walutę, to jest istotne, tam nie obowiązuje jakiś dolar czy jakiś inny światowy pieniądz. Minimalna pensja w Kolumbii wzrosła do 1600 zł, a była 1300 zł, czyli w dolarach to jest jakieś 320 dolarów, 325 dolarów. Nie za dużo. 2700 jest średnia pensja, więc na dolary to jest gdzieś 660-670 dolarów taka pensja średnia już, więc no, ceny nie są zatrważające, ale te pensje też nie są zatrważające i widać dużo biedy, dużo klasy tej niskiej i oni sobie muszą jakoś radzić. Narkotyki są tam nadal obecne, są stosunkowo tanie. No i tyle. Jesteśmy w Muzeum Złota i wiecie o tym, że to muzeum jest największe i najbogatsze, jeśli chodzi o kulturę prekolumbijską i o złoto, które gdzieś tam w tej kulturze produkowali. Ale czad, co? Człowiek ma parę uncji złota i już myśli, że jest fajnie, a tutaj jakie rzeczy ładne. Standardowo już wtedy jakby złoto, które nosili, świadczyło o statusie społecznym. I tak jest do dzisiaj. Tam rzeczy, które widzieliście, to była głównie biżuteria do nosa, do uszu. Też robi sobie jakieś takie tunele tutaj w uszach. Chyba im większe, tym lepiej. W Polsce też tak było jeszcze parę lat temu. Teraz czasem widać takie flaki wiszące tutaj z dziurą w środku. Chciałbym wam pokazać, że to jest zestaw. To jest naszyjnik, a te kółka to jest do noszenia w uszach. I właśnie to było tym statusem społecznym. Takie wielkie joja w uszach. Władcy tak wielkie nosili właśnie jak te i musieli mieć ludzi do podtrzymywania, bo by im się uszy obrywały, a często się zdarzało, że się ludziom obrywały. To są takie mniejsze, ale też ładne. O, i w nosie, i w uszku. To jest do kucia w dupę żony, dlatego że jak była niegrzeczna, to wtedy dla opamiętania trzeba było ją ukuć i od razu była grzeczniejsza. Żartuję. Ale persteny, jak biskupa. Słuchajcie, takie coś tutaj w Kolumbii można zobaczyć na żywo. To tak kiedyś sobie ludzie chatę robili, czyli wzięli jaskinię, wymalowali, garnki powkładali i fajnie. Rewelacja. Idziemy do sejfu. Bo tu musi być srogo, jak tutaj takie drzwi są. Wow. Jedziemy na górę na taras widokowy. Będziemy podziwiać Bogotę z góry. Będziemy robić sobie foteczki i będzie super. To jest Bogota. Bogota jest stolicą Kolumbii. Jest tutaj 3100 metrów wysokości. Bogota jest na troszkę ponad 2 i niektórzy się źle czują, bo jest za wysoko. Ja się czuję dobrze, bo już po Boliwii nie mamy choroby wysokościowej. Może by nas dopadła, jakbyśmy mega wysoko wjechali, nie wiem. Ale smog, co? Ale jaki widok, mimo wszystko.
Tam nie wiem, czy zobaczycie, ale tam jest Jezus. W bardzo wielu miastach w Ameryce Południowej, we wszystkich krajach niemalże, no jeżeli koło miasta jest wzgórze, to jest tam Jezus. Co? Bezpieczny to jest? Ściurek, no już przeżyłeś swoje, co się przejmujesz. Nie. I wróciliśmy. Fajnie było? Bardzo. Warto było przejechać. Kochani, będziemy testować kolumbijskie alkohole. Zrobiłem rekonesans, są dwa najbardziej znane i będziemy testować z kielonka. Tak jest najłatwiej i potem dopiero można stwierdzić, z czym to łączyć. Troszkę wezmę. Słuchajcie, pachnie anyżem. To jest anyżowa woda. To by w Grecji mogli pić, a nie tu. Znaczy nie, no tutaj też jest ok, ale mi to nie podchodzi jakoś. Szczególnie mam nadzieję, że ten drugi będzie dobry, lepszy. To się nazywa nektar. O, ten pachnie inaczej. To jest lepsze. Nektar Bogów. To jest nektar bogów, tak jest, teściulku. Tak, to jest lepsze, to by się nadawało do łączenia w drinki. Tamto natomiast to ktoś musi lubić anyżowe rzeczy i wtedy też sobie poradzi, ale to możecie pić, to ma 24%, a tamto anyżowe ma 29%. To są najbardziej lokalne alkohole kolumbijskie, jakie tylko są. Gorąco polecam. Jak wymyślę z tym jakieś drinki, to wam jeszcze pokażę. Na zdrówko! Na zdrówko! Ale będzie. Kamera, akcja, prosiłbym o minutkę. Klaps. Takiej minutkę względnej ciszy. Dobra, lecimy. No, Dobra, tu tak, o nas. najpierw ciebie. Tylko mnie.